Cześć Wam wszystkim. Dzisiaj mam przyjemność witać Was w podcaście Przewodniczek z trzeciej C. Będzie to podcast o kościołach w Andrychowie. Także bez zbędnego przedłużania oddam już głos mojej koleżance, która opowie Wam co nieco o kościele świętego Stanisława. Powstanie parafii świętego Stanisława w Andrychowie wiąże się z intensywną rozbudową osiedla w latach 70. w tym mieście. Ludzie przybywali z okolicznych wsi i nie tylko. Na rosnącą populację miasta i jej potrzeby zwrócili uwagę ówczesny metropolita krakowski, który w 1976 roku postanowił utworzyć nowy ośrodek duszpasterski na tym terenie. Jednak do chwili zbudowania kościoła potrzebne było miejsce tymczasowe na sprawowanie liturgii. Do tego celu przystosowano prywatny dom przy ulicy Starowiejskiej 24, tworząc z niego kaplicę. Do dziś dom ten służy społeczności parafialnej, gdyż mieszkają w nim i pracują siostry zakonne. Owocem wieloletnich starań była jakże upragniona zgoda na budowę, którą otrzymano w 1981 roku. Kościół został zaprojektowany na planie kwadratu. Wysokość ponad terenem poziomu ziemi to 40 metrów, powierzchnia zabudowy 1370 m2, powierzchnia użytkowa 2250 metrów. W dniu 26 września 1986 roku ksiądz biskup Julian Groblicki w trakcie wizytowania parafii uroczyście poświęcił dzwony i przekazał parafii relikwie jej patrona, świętego Stanisława. Corocznie 22 października obchodzimy odpust wspomnianego patrona. W sierpniu 1987 roku z naszej parafii wyruszyła pierwsza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Tradycja trwa do dziś. Dzięki wielkiej ofiarności parafian udało się ukończyć urządzenie wnętrza kościoła. Cały wystrój zaprojektowała i wykonała artystka-rzeźbiarz Bogusława Drwal-Starnowa. Wyposażono kościół w nowe tabernakulum, chrzcielnicę oraz marmurowe ołtarze. W głównym ołtarzu znajduje się mozaika, w której centralne miejsce zajmuje rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego. Nieco niżej umieszczono postacie świętych biskupów, Wojciecha i Stanisława oraz świętych patronów naszej diecezji, Maksymiliana i Jana z Arkandra. W 1996 roku nasza świątynia uroczyście przyjęła relikwie świętej siostry Faustyny. W ten sposób wyposażony kościół był przygotowany do konsekracji. W 2009 roku wystrój naszej świątyni został wzbogacony o efektywne witraże, dzięki którym atmosfera wnętrza bardziej sprzyja skupieniu. W roku 2017 powstało publiczne przedszkole parafialne imienia świętego Jana Pawła II, które poświęcił ksiądz biskup ordynariusz Roman Pindel. Na początku liczyło 2, a obecnie 3 oddziały i daje pracę 15 osobom. Parafia świętego Macieja powstała w latach 1325-1346 w spisie podatników dla Stolicy Apostolskiej na rzecz budowy kościoła świętego Piotra i na światło u grobu tego świętego zapisano nazwę Henrychów, którą historycy uznają za pierwotną, lecz lekko zniekształconą nazwę naszej miejscowości. Dokładny zapis w języku łacińskim w owym wykazie brzmi Kościół w Henrychowie. Jest to pierwsza znana wzmianka o kościele andrychowskim. Urzędujący tu proboszczowie, których imion niestety historia nam nie przekazała, wypłacali Stolicy Apostolskiej 3 grosze rocznie świętopietrza. Sugeruje to, że parafia należała wówczas do najmniejszych w okolicy i liczyła tylko 105 mieszkańców. W 1646 roku ukończono budowę nowego kościoła w Andrychowie. I ta właśnie data widnieje wyryta na jednym z kamieni na strychu kościoła. Niedaleko wejścia zbudowano także dzwonnicę, na której wzorem starego kościółka umieszczono 2 dzwony. O nowym, murowanym, lecz nie konsekrowanym kościele w Andrychowie wspominają akta wizytacji z 1697 roku. Wiemy stąd, że kościół posiadał 3 ołtarze, organy i cmentarz, który znajdował się na terenie bezpośrednio przyległym do kościoła. W 1721 roku odbyło się poświęcenie wybudowanego kilkadziesiąt lat wcześniej murowanego kościoła i ołtarza ku czci świętego Macieja z relikwiami świętych. Dokonał go biskup Jan Tarło, jednocześnie kanonik i archidiakon krakowski. Koszty uroczystości poświęcenia i remontu kościoła wzięła na siebie Salomea Czerna, właścicielka tutejszych dóbr.
Uroczyste wprowadzenie Bractwa Różańcowego do Andrychowskiego kościoła miało miejsce w 1723 roku, a wielki pożar, który niestety strawił ołtarz w 1836 roku, stał się pretekstem do generalnego remontu i rozbudowy kościoła. Dobudowano prezbiterium i włączono do kościoła 2 kaplice, znajdujące się po jego południowej i północnej stronie. A w 1998 w Andrychowie wspólnym wysiłkiem władz samorządowych, parafii świętego Macieja i sióstr Albertynek uruchomiono kuchnię brata Alberta. Po wieloletnich staraniach parafia odzyskała grunty zabrane przez władze komunistyczne. To by było na tyle z naszej strony. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszego krótkiego podcastu o kościołach w Andrychowie. Mam nadzieję, że widzimy się za niedługo znowu. Także do zobaczenia na profilu lub do usłyszenia w kolejnym podcaście. Pa!